Mega czat. Wybierając się do Warszawy, myślałem, o czym nakręcić by tutaj filmy i wpadłem na pomysł, żeby pokazać Wam tarasy widokowe w naszej stolicy. Jesteśmy teraz na Starym Mieście, tutaj mamy kościół Świętej Anny, a tutaj jest dzwonnica przy kościele Świętej Anny, na której szczycie jest taras widokowy. Bilet normalny kosztuje 10 zł, a bilet ulgowy 7. Wieża czynna jest codziennie, musicie jedynie sprawdzić na ich stronie, w jakiej porze roku, o jakich godzinach. Dzień dobry. 2 normalne proszę. Na szczyt wieży prowadzi 150 kamiennych schodów. Dużym mankamentem jest to, że można tutaj płacić tylko gotówką. My o tym nie wiedzieliśmy i dobrze, że mieliśmy ze sobą pieniądze. Ale zwróćcie na to uwagę, bo w dzisiejszych czasach rzadko mamy gotówkę przy sobie. Mamy stąd panoramiczny widok na całą Warszawę. Ten najbardziej znany taras to oczywiście ten na Pałacu Kultury. Jesteśmy teraz pod naszym Empire State i próbujemy udać się na górę. Bilet normalny kosztuje 25 zł, a bilet ulgowy 20. Winda na górę jedzie bardzo szybko i aż po prostu czuć w uszach taki ból. Nieprzyjemny to jest. Taras widokowy tutaj jest na 114 metrze i winda wyjeżdża na 30 piętro. Czynne jest tutaj codziennie od godziny 10 do 20. Przyszliśmy teraz do Muzeum Warszawy i wspinamy się takimi pięknymi schodami na najwyżej położony taras widokowy w Starym Mieście. Można tutaj wejść w ramach biletu wstępu do muzeum lub kupić bilet wyłącznie na taras. Bilet normalny kosztuje 10 zł, a bilet ulgowy 7. Czynny jest od wtorku do niedzieli. Godziny najlepiej sprawdzić na stronie muzeum. Wspinamy się takimi pięknymi schodami na najwyżej położonej w Starym Mieście. Mamy wcześnie rano, godzinę 8, dopiero co wstało słoneczko, a my przyjechaliśmy pod kopiec Powstania Warszawskiego. Jeśli chodzi o parkingi, to jest tutaj póki co kiepsko, bo tutaj są takie potężne kałuże, jest błoto, ale w tej części jest budowany właśnie chyba parking i jest to widać wszystko dopiero tworzone. Kopiec ten został zbudowany z gruzów Warszawy. Tutaj mamy na przykład pokazany gruzobeton, czyli eksperymentalny budulec stolicy. Tak wygląda podejście na kopiec, jest to 400 stopni, a tutaj po prawej stronie jest ścieżka dla wózków. Jest dłuższa, ale wyprowadza bez stopni na szczyt. Przy podejściu mamy tutaj takie fragmenty rozbieranej Warszawy i tutaj jest na przykład fragment konstrukcji betonowej nadproże. Mamy też różne ławki, lampki, poręcze. Fajnie jest to wszystko zrobione. Cały kopiec to wzniesienie, które ma 120 metrów wysokości, a na jego szczycie jest pomnik Polski Walczącej. Jeśli chodzi o widok z tego kopca, to mamy na pewno doskonały widok na część wschodnią i południową. Niestety śródmieście jest za drzewami i słabo go widać, a gdy będą liście, to pewnie zupełnie nie będzie nic widać. Tutaj na przykład widać Pałac Kultury. Jest to bardzo fajne miejsce na półgodzinny spacer, jest tutaj cisza i spokój, widzieliśmy dużo ludzi z psami, więc warto przyjechać. Rano na pewno nie ma tutaj tłumów. Gdy schodzimy w dół, to mamy widok bezpośrednio na Śródmieście i udało nam się znaleźć takie miejsce, gdzie jest przesmyk między drzewami i widać doskonale Pałac Kultury i Nauki. Wyjechaliśmy na 7. piętro budynku Forest i wychodzimy na kolejny punkt widokowy. Patrzcie, jak pięknie. Czynne tutaj jest codziennie i wejście jest zupełnie za darmo. Mamy stąd wspaniałą panoramę na Śródmieście i na Wolę. A tutaj te szare drzewa to są powązki.
Mają tutaj nawet takie darmowe lunety i można z bardzo bliska podziwiać Śródmieście. Wejście na ten taras jest od ulicy Burakowskiej. Panuje tutaj taki spokój i taka cisza i jest tu tak przyjemnie, że opowiem Wam o tarasach widokowych, których nie udało nam się odwiedzić. Nie udało nam się odwiedzić ogrodu na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, bo od listopada do końca marca nie ma wstępu na dach. W Warszawie powstał ostatnio również wieżowiec, który się nazywa Warsaw Tower i jest to najwyższy wieżowiec w całej Europie. Niestety do dnia dzisiejszego nie otworzono na nim tarasów, a mają się znajdować na 2 poziomach, coś tam powyżej 200 metrów i 230 metrów, czyli będzie to perspektywa 100 metrów wyższa niż ten taras na Pałacu Kultury. Mamy też w Warszawie taras, który nazywa się Skyfall, który jest całkowicie przeszklony. Odchyla się 15 stopni w dół, dając efekt spadania. Na Centrum Nauki Kopernik również jest wspaniały ogród na dachu. Niestety w okresie zimowym również jest zamknięty. Trzeba czekać do wiosny, żeby tam wejść. No i czytaliśmy o jeszcze jednym fajnym punkcie widokowym na całą Warszawę. Jest to Most Siekierkowski, z którego z dużym zoomem można zrobić takie zdjęcie, gdzie Warszawa wygląda jak Manhattan, bo w tym miejscu Wisła załamuje się, zakręca i wygląda, jakby wieżowce wyrastały prosto z wody. Jest to super zdjęcie, a my po prostu nie mieliśmy czasu, żeby tam pojechać. Przyszliśmy teraz na Górę Gnojną. Jest to taki bardzo ładny taras ulokowany na skarpie wyślanej na Starym Mieście. Było to wysypisko śmieci i nieczystości z dawnej Warszawy. To wysypisko funkcjonowało tutaj do 1844 roku. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że kiedyś ludzie chorzy na syfilis byli tutaj zakopywani aż po szyję. Wierzono wtedy, że to ich uzdrowi. Dzień dobry, Warszawo. Jeśli podobał Wam się film, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zostawić komentarza i jak chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, to zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy już na ostatnim tarasie widokowym. Jest to taras naszej rodziny z Warszawy, dzięki której tutaj byliśmy. Dziękujemy, że nas ugościliście. Pa. Pa. Cześć. Do następnego razu.